Erasmus i Erasmus Plus to programy Unii Europejskiej od lat wspierające kształcenie i rozwój młodzieży na naszym kontynencie. Programy te znane są głównie z innowacyjnego podejścia do edukacji. Każdy z nas słyszał o możliwości zagranicznych wyjazdów, czyli oferty dla studentów, ale w ich zakres wchodzi też wiele innych elementów. Cykle szkoleń, rozwój kadry naukowej, a nawet promocja aktywności fizycznej. To kolejne ważne obszary realizowane przez Erasmusa. Zwiększany z semestru na semestr budżet tych programów do roku 2020 wpłynął pozytywnie na losy ponad 4 milionów Europejczyków, którzy stali się jego bezpośrednimi beneficjentami. Dzięki temu, że organizatorzy potrafią nie tylko słuchać, ale przede wszystkim odpowiadać na potrzeby uczestników, programy Erasmus na dobre wpisały się w ofertę systemu bolońskiego. Mimo ponad 30 lat historii, w dalszym ciągu są one na etapie dynamicznego rozwoju. Ale od początku. Historia programu Erasmus rozpoczyna się w 1987 roku. Brukselscy politycy słyszą wtedy po raz pierwszy o zakrojonym na szeroką skalę europejskim programie wymiany studentów. Ma to być przyszły filar europejskiego systemu edukacji, oparty o nieograniczoną mobilność młodzieży oraz uniwersyteckiej kadry naukowej. Inicjatorzy otrzymują pierwszą pulę finansowania, a program pojawia się w formie pilotażowej w pierwszych uczelniach na zachodzie Europy. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea do dziś pozostała ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa Erasma z Rotterdamu. Erasm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy. Jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Rozwój naukowy, dosłownie jak i w przenośni, nie miał dla niego granic. Dlatego w latach 90. program Erasmus objął także inne formy współpracy. Stał się największym i zarazem najbardziej znanym wspólnotowym programem dla europejskich szkół wyższych. W roku 1995 został włączony do Sokratesa, programu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, który swój koniec miał w roku akademickim 2006-2007. Nie zaszkodziło to jednak programowi wymiany studentów, który wrócił do swojej pierwotnej nazwy i otrzymał dużo większą pulę finansowania na kolejne lata. Obecnie Erasmus wchodzi w nową fazę jako część kompleksowego programu Unii Europejskiej – kształcenie przez całe życie. W pierwszym roku istnienia Erasmusa wzięło w nim udział 3244 europejskich studentów. Obecnie każdego roku z wyjazdów korzysta ponad 150 000 stypendystów. W styczniu 2014 roku podjęto decyzję o stworzeniu nowego programu. Początkowo Komisja Europejska zaproponowała, aby program nazywał się Erasmus dla wszystkich. Miało to na celu ujednolicenie programu pod jedną rozpoznawalną marką. Propozycja ta została jednak odrzucona przez Parlament Europejski, a nową uzgodnioną nazwą został Erasmus+. Najważniejszą cechą, jaka różni go od poprzednika, Erasmusa, jest jego grupa docelowa. Program jest otwarty dla wielu organizacji we wszystkich sektorach edukacji, zarówno instytucji publicznych, jak i biznesu. To właśnie na tym etapie rozpoczęto organizację szkoleń w międzynarodowej skali, a beneficjentami programów na stałe zostali również pracownicy naukowi i oświatowi. W chwili obecnej każda publiczna lub prywatna organizacja realizująca cele oświatowe może ubiegać się o finansowanie w ramach programu Erasmus+. Do końca 2020 roku program wesprze finansowo wyjazdy na studia, uczestnictwo w szkoleniach, praktyki zawodowe i działania wolontaryjne milionów Europejczyków. W tej formie program ten zastępuje kilkanaście innych, istniejących dotychczas programów Unii Europejskiej, rozproszonych na różnych etapach kształcenia. Zadaniem programów Erasmus i Erasmus+ jest wspieranie realizacji celów obranych w ramach strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. Dodatkowo to element określanych co dekadę strategicznych ram europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia.
Erasmus Plus ma również wspierać zrównoważony rozwój partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. Ważnym elementem tej układanki jest wdrażanie systemu bolońskiego, o którym nagraliśmy dla Was osobny materiał. Dodatkowe cele programu to zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi, i wspieranie edukacji dorosłych. Program pomaga obu tym grupom nabyć nowe umiejętności lub zdobyć wiedzę przydatną na rynku pracy. Erasmus wspiera innowacje, współpracę międzynarodową i cały system edukacji, ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz wspieranie współpracy i mobilności między Unią Europejską a krajami partnerskimi. Wiemy już, skąd pochodzi finansowanie programu i jakie są jego najważniejsze cele. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tym wszystkim zarządza? Erasmus Plus zarządza przede wszystkim Komisja Europejska, jako organ wykonawczy Unii Europejskiej. Pracę koordynuje Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. W drugiej kolejności za rozwój programu odpowiada szereg agencji krajowych w państwach uczestniczących w programie i biura krajowe organizacji wspierających Erasmusa. Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie całościowe, które obejmuje zarządzanie budżetem, wyznaczanie priorytetów, określanie celów i kryteriów programu, monitorowanie i kierowanie realizacją, prowadzenie działań stanowiących kontynuację projektów i ocena programu. Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej odpowiada za zarządzanie integralnymi elementami programu, które obejmuje promowanie programu i jego ofert, ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków, sprawdzanie wniosków o dofinansowanie, zarządzanie umowami i monitorowanie projektów, a także rozpowszechnianie informacji na temat jego wyników. Ponadto obydwa wspomniane organy przeprowadzają analizy i prace badawcze, a także zarządzają organami i sieciami wspieranymi w ramach programu Erasmus Plus i je finansują. Realizację programu wspiera również wiele innych organizacji. Erasmus Plus i poprzedzające go programy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. W maju 2018 roku Komisja przedstawiła swój projekt nowego, ambitniejszego programu Erasmus, dążąc do podwojenia budżetu w następnym długoterminowym budżecie na lata 2021-2027 do kwoty aż 30 miliardów euro. Tłumacząc tak olbrzymi wzrost finansowania, politycy w Brukseli argumentowali bardzo prosto. Stawiamy na to, co działa. Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na to, aby program Erasmus Plus miał jeszcze bardziej międzynarodowy charakter i był dostępny dla osób z różnych środowisk. 28 stycznia 2020 roku opublikowano roczne sprawozdanie dotyczące programu Erasmus Plus w 2018 roku. Pokazuje ono, że w ciągu ostatnich 30 lat wzięło w nim udział ponad 10 milionów osób. Dla wielu z nich okazało się to doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie.